Cześć! Konstrukcja, którą dla Was dzisiaj przygotowałem, jest to jeden z popularniejszych obecnie modeli firmy ABUS. Jest to dokładnie model X12R i dzisiaj się nim zajmiemy, jeżeli chodzi o sprawdzenie oczywiście jego próby odporności na pikowanie. Aczkolwiek na początku jestem Wam winien kilka słów wyjaśnienia z racji mojej ostatniej nieobecności. Niestety byłem tak zawalony obowiązkami zawodowymi, że nie miałem naprawdę czasu na to, żeby odpoczywać i żeby nagrywać cokolwiek, no ale jak wiadomo, no takie rzeczy to konieczność wyższa, także wybaczcie. A teraz wracając do naszej wkładki, do naszego cylindra, jak widzicie jest to model, który oferuje nam tutaj zabezpieczenie według normy SKG. Oczywiście tutaj w tym wypadku są to 2 gwiazdki, jeżeli chodzi o tą wkładeczkę. Jest to model 6-pinowy, bardzo fajnie zabezpieczony, jeżeli chodzi o te piny. Dodatkowo posiada zabezpieczenia antywierceniowe i niestety, nie wiem czy to będzie widoczne, ale posiada on tutaj jeszcze w górnej części kontrol piny, które służą do badania tutaj w tym momencie, może nie tyle nawet badania, co sprawdzenia autentyczności klucza i dzięki nim po prostu jesteśmy w stanie otworzyć w tym momencie autoryzowanym kluczem tą konstrukcję. W górnej części, to będzie widać, tutaj w tym miejscu, na pewno widać szczelinę z tak zwanego groove'a, w którym mają się zablokować te kontrol piny. Ja sobie tutaj to pozwolę oczywiście włożyć w uchwycik na początku. Będzie po prostu łatwiej. Jeżeli chodzi o to, jak ta wkładka do nas przychodzi, jak ten cylinder do nas przychodzi, pudełko wygląda w ten sposób. Oczywiście tu nie ma żadnych udziwnień, jeżeli chodzi że tak powiem, wykonanie. Co mamy tutaj w składzie, a właściwie w zawartości tego pudełka, to jest karta kodowa, która wygląda oczywiście w ten sposób. No tutaj tu było akurat do przewidzenia, że ten klucz będzie chroniony tą kartą. Producent informuje nas, że jest oczywiście cała konstrukcja zabezpieczona antywierceniowo. Można oczywiście zrobić to w dowolnym w tym momencie pinowaniu, czyli kit alike. Chodzi po prostu o to, że możemy sobie ten klucz przystosować do istniejących już zamków. Certyfikat oczywiście SKG2, o którym mówiliśmy. Ma tutaj dodatkowo bezpieczne sprzęgło. To tutaj ogólnie bardzo, można powiedzieć, standardowa funkcja ostatnimi czasy, aczkolwiek posiada. No i oczywiście wkładka ma być odporna tutaj na wyłamywanie według oczywiście producenta. Przychodzi ona do nas w zestawie z 5 kluczami. Wszystkie są dość fajnie wykonane. To może cały ten zestaw to sobie odłożymy, bo on się nam nie przyda, będzie łatwiej omówić jeden. Jeżeli chodzi o nasz główny bitting, mamy go tutaj z tej strony. No jak widzicie, jest to 6 pinów, dość precyzyjnie są wykonane te dimple, te otworki. Także jest to tutaj na pewno im plus. Dodatkowo, jeżeli chodzi w tym momencie o nasze kontrol piny, które mamy od góry, no jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Jest ich tutaj prawdopodobnie sporo. Jeszcze nigdy nie gotowałem tej wkładki, także zaraz się dowiemy. Ogólnie, jeżeli chodzi o samo jej działanie, zwróćcie uwagę, działa ona w sposób maksymalnie precyzyjny, także tutaj było to do przewidzenia, również jeżeli chodzi o ABUSa, że ta wkładka będzie dość precyzyjnym. Nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować, usiłując zwalczyć tą wkładkę. Napinacz od Multipika, najgrubszy chyba, który jest, tych standardowych, to jest grubość 1,5 mm. Będziemy z niego korzystać, umieszczając go oczywiście tutaj, z racji tego, że jest tutaj po prostu naprawdę dużo miejsca, żebyśmy mogli go zastosować. Plus flaga, główna flaga, którą się będziemy posiłkować dzisiaj, jest to flaga numer 4, również od Multipika. Bardzo, można powiedzieć, przydatna, zauważyłem, flaga przy tej konstrukcji, z racji tego, że będziemy pikować dzisiaj w ten sposób, w lewo. A co najdziwniejsze, będziemy również ją oczywiście napinać w lewo, w tym wypadku, gdyż odkryłem, że pikowanie tej wkładki w ten sposób przynosi najszybsze rezultaty. Oczywiście można ją pikować w drugą stronę, wtedy byśmy również korzystali z tej flagi, aczkolwiek zauważyłem, że feedback jest lepszy, o dziwo, przy pikowaniu w tą samą stronę. Także napnijmy ją sobie, napięcie coś pomiędzy średnim a mocnym, można powiedzieć. Sprawdźmy sobie nasz pierwszy pin. Nic. Pin numer 2. Zdecydowanie binduje. Ładnie kliknął. Idziemy dalej. Pin numer 3. Nic. Pin numer 4. Delikatny chyba klik będzie. Tak. Było słychać. Pin numer 5. Teraz binduje.
ale chyba nie chce nam nic tutaj powiedzieć zbytnio. Zaraz sprawdzimy to jeszcze raz. O, jednak to było kliknięcie. PIN numer 6. Nic. Staram się to robić na tyle delikatnie, żeby nie dotknąć tych kontrol pinów, które są u góry, aczkolwiek one nie przeszkadzają bardzo przy całym procesie pikowania. PIN numer 1 nic, PIN numer 2 nic, PIN numer 3 teraz coś chciałby powiedzieć. O, ładne kliknięcie. PIN numer 4 zdecydowanie chyba winduje. Nic, PIN numer 5 nic, 6 nic. Wracam więc do początku. Teraz prawdopodobnie binduje PIN numer 1, z tego co widzę. Ale tylko jeszcze sprawdzę. O nie, on jest ustawiony w tej chwili. Nie chciałby nic nam powiedzieć więcej, z tego co widzę. Sprawdzam PIN numer 2 nic, PIN numer 3 nic, PIN numer 4. O, teraz on coś chciałby powiedzieć. Ładne kliknięcie. Jesteśmy w czymś, ale na kształt falsetu. PIN numer 4 ładnie kliknął teraz. Nawet powtórzył nasze kliknięcie. PIN numer 6, przepraszam, teraz będzie. Nic. Wracamy więc do początku. Zobaczmy naszą jedyneczkę jeszcze raz. Jedynka delikatny klik, aczkolwiek dość wyraźny. Dwójka nic. Trójeczka. Widzicie, tak wystarczyło dotknięcie tej trójeczki i tak wygląda otworzenie tej naszej konstrukcji. No jak widzieliście, nie było to może jakimś turbo trudnym doświadczeniem, aczkolwiek muszę przyznać, że jest to wkładka, która jest wykonana dość precyzyjnie. Jeżeli chodzi tutaj o jakiekolwiek po prostu pikowanie, naprawdę trzeba mocno uważać po prostu w tym momencie na to, co się robi. Aczkolwiek do czego tutaj będziemy zmierzali, musimy sobie ściągnąć w tym momencie ten nasz segerek, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, czym ona dysponuje w środku. Także spróbujmy sobie go zwalczyć. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, jeszcze nie była gatowana, bo po prostu dopiero przyszła zwyczajnie. Nie miałem kiedyś się tym zająć, aczkolwiek nasz seger już oczywiście odleciał. Tak to wygląda. No tutaj nie ma żadnych udziwnień, także to jest, można powiedzieć, standardowy seger. A ja sobie pozwolę zastosować kopytko z przodu, ponieważ będzie nam na pewno łatwiej operować w tym momencie tą konstrukcją przy gatowaniu. No, zobaczmy, jak się nam to tutaj uda. O, ładnie. Kopytko weszło na pewno do końca. I tutaj powinniśmy być akurat mocno content w tej kwestii. Ja sobie ją tutaj umiejscowię oczywiście w uchwycie, żeby było łatwiej. No i nauczony wcześniejszymi doświadczeniami oczywiście przygotuję sobie deskę podkładkową, żeby tutaj nie zbierać za chwileczkę naszych gatsów, bo to jak wiadomo będzie się kończyło w konkretny sposób. Postaram się wydobyć ten nasz rotor. Zobaczymy, czy to się uda jakoś bezinwazyjnie. O, wychodzi nawet ładnie. Tutaj nie ma żadnych... O, może się jeszcze go spróbuję podważyć z tej strony. Tak, zdecydowanie ładnie złapał. Dobra. Postaram się ją tak wyciągnąć, żeby się nam tutaj nic za dużo nie posypało. I mam nadzieję oczywiście, że nie ma w środku jakichś niespodzianek, które za chwileczkę pokażą swoją klasę. Dobra, tutaj na razie key piny sobie driver piny sobie zostawmy. Jeżeli chodzi o piny, które mamy tutaj w tym momencie kontrolne, zwróćcie uwagę, jak to wygląda. No naprawdę rewelacja, jest ich 6. To jest naprawdę fajnie wyglądające piny jeszcze dodatkowo. A tutaj mamy nasze key piny działające w tą stronę. Także tutaj ja sobie pozwolę chyba włożyć tutaj klucz, żeby nam było łatwiej tym operować. Zaczniemy sobie działać w tym momencie z naszymi driver pinami. Tu mamy jedyneczkę. Co mnie cieszy, jest oczywiście stalowa, antywierceniowa i temperowana, jeśli chodzi o nasze driverki. Idziemy dalej. Dwójeczka. No naprawdę muszę przyznać, że są wykonane precyzyjnie. To jest mega sprawą. Kolejna stalowa temperowana dwójka. To akurat jest standardowa, tutaj nie ma udziwnień. Tutaj mamy trójeczkę. Również standardówka temperowana, stalowa.
No, tutaj będę to tak troszeczkę robił koślawo, także wybaczcie, ponieważ trzymam palcem te nasze control piny od dołu. I wolałbym tego jednak nie zbierać dzisiaj. Czwóreczka, również standard stalowy, temperowana, bardzo dobrze zabezpieczona jest ta wkładka, na pewno antywierceniowo, tutaj to nawet nie ma o czym rozmawiać, nawet to jest po prostu rewelka. Oj, wypadł mi tu jeden, aczkolwiek zaraz sobie, no dobra, postaram się wywalić jakoś tak, żeby nie wyleciały mi te kontrole. Zobaczymy, może sobie to wypadnie dobrowolnie. No te kontrole to naprawdę jest fajna sprawa. Ja sobie tutaj złapię czwórkę. W naszych driverków, przepraszam, keypinów, czwórka, standardowa oczywiście antywierceniowa. Jeszcze zobaczmy nasz ostatni pin. O, tutaj nam akurat wyleciał w tym momencie kontrol. I to jest 5. kontrol. Tak wyglądają te nasze kontrolne piny, ale to sobie tutaj zaraz przejdziemy do tego tematu trochę inaczej. To one są, widzę, na przelot zrobione. Oj, to już widzę, że tu chyba trzeba będzie to inaczej zrobić niż myślałem. Dobra, to jest nasza prawdopodobnie 2. Już zaraz nawet patrzę, jeżeli chodzi o kontrolę. A nie, to będzie 4 akurat w tym wypadku. Dobra. A ten to będzie nasz 2. Ja sobie jednak ten klucz wyciągnę już w takim razie, bo to widzę, że tu nie będzie miękkiej gry. To była 2. To, przepraszam, była 2. Teraz postaram się wydobyć 1. No to bardzo mało współpracują. Widzę, że ktoś tutaj dużo lubrykantu użył. Także pod pewnymi względami jest to fajnie. Na pewno, tylko że ja bym to chciał sobie wydobyć tak, żeby one wyszły sobie ładnie, dobrowolnie i bez żadnych udziwnień. Tutaj jest, wypadła nam tutaj nasza 4. Jezu, mam nadzieję, że mi to nie spadło dalej jakoś. Dobra, to będzie nasza 4. Zwróćcie uwagę na te dzióbki, które ona posiada z jednej i z drugiej strony. To będzie 4, to będzie 5. Tutaj mamy naszą 3, która też fajnie by było, jakby wyszła sobie dobrowolnie. Zobaczmy, czy to się uda zrobić. O, w tej chwili nam wyjdzie. Nawet możecie zwrócić uwagę na ten dzióbek, jak jest skonstruowana. Również stalowa, także to jest tutaj akurat naprawdę spoko. To jest 3. No i została nam nasza 6 tutaj stąd, tylko że wydobycie jej w jedną i w drugą stronę będzie kłopotliwe. O, tu jeszcze mi wypadła 1, która jest dość fajnym kształtem też, jeżeli chodzi o kontrol piny. Mamy ich 5 akurat w tym konkretnym wypadku. I już postaram, przepraszam, 6 jest w sumie w całości. I 6 jest tych, i 6 jest tych. Zwróćcie uwagę, tu mamy naszego driverka, a tu mamy naszego control pina. Nasz control pin. One są tutaj w tej chwili z 2 stron zablokowane przy 6. I usiłuję to jakoś wyciągnąć, tylko jak to zrobić jeszcze, do tego jeszcze nie doszedłem. O, dobra, udało się. Chyba jesteśmy w domu. Tak, to jest nasz driver pin numer 6. Udało się go wyciągnąć, również standardowy. A już Wam zaraz pokażę, jak wygląda ten control pin. Mnie też ciekawi, bo on się zablokował na końcu jako ostatni. O, i to jest całkowicie standardowy, w ogóle
można powiedzieć, lekko temperowany, ale całkowicie standardowy control pin i o dziwo on tutaj w tym momencie dość dużo problemów sprawia. A jeżeli chodzi o nasz rotor, on tutaj nie ma żadnych podcięć, tutaj nie ma żadnych udziwnień, jeżeli chodzi o żadną z tych stron. Jeżeli chodzi o w tym momencie antysnapping, oczywiście jest tutaj listwa, a właściwie frez służący do no, wyłamywania tej konstrukcji po prostu w tym miejscu. Mamy dodatkowe zabezpieczenia tutaj antywierceniowe, co jest też bardzo spoko. No i ten rdzeń właściwie, no tutaj można powiedzieć, nie posiada tutaj chyba żadnych już więcej udziwnień, także odłóżmy go sobie. On się nam tutaj nie przyda w tej chwili obecnie. I zobaczmy, co nam tutaj poleciało po kolei w takim razie. To jest nasza piątka w tym wypadku. Fajny pin typu, no nie jest to pin, to jest barrel z bardzo cienkimi, można powiedzieć na końcu końcówkami, tymi talerzami, które mają się haczyć. To jest bardzo fajne. Zobaczmy zatem naszą szóstkę. Ona jest prawdopodobnie też stalowa. Ja sobie to wysunę, bo będzie tak łatwiej. Nasza szósteczka, już patrzymy. Szósteczka w tym wypadku jest to mosiężny spuls. Dość krótki, dość ostry przede wszystkim. I nie wiem, czy to będzie widać. No on jest akurat symetryczny tutaj. Jest bardzo ostrym pinem. Także tutaj go sobie odłożę. Do sprężynek oczywiście przejdziemy za chwilkę, bo to, jak wiadomo, jest to drugorzędna rzecz. Nasza czwóreczka, bardzo ostry, stalowy standard. Trójeczka, również bardzo ostry, stalowy standardzik. Tak to wygląda. Za chwileczkę oczywiście zobaczycie wszystko na podsumowaniu. Będzie to łatwiej widoczne. Nasza dwójeczka, również stalowy barrels. Bardzo fajny pin. Naprawdę muszę przyznać, że tutaj został trochę dopracowany przez Abusa. No i nasza jedynka. Mosiężny spuls. Dość masywny. I już wrócimy sobie teraz do sprężynek. Zobaczmy. Sprężynki, prawdopodobnie jest to stal. O, widzicie, tak jak powiedziałem, oczywiście, że mi to spadnie. Już ją zgubiłem, ale nie, już ją mam. Dzięki podkładce właśnie tym razem. Postaram się złapać, tak żeby było to lepiej widoczne. O, tak ona wygląda. W sumie to nie jestem pewien, czy to ona nie jest czasami mosiężną sprężyną, aczkolwiek wygląda na dość mocną sprężynę. Tak to wygląda. Już odkładam. Będzie nasza jedynka. One są, wygląda na to, wszystkie takie same. Oj, chyba muszę sobie troszeczkę inną pensetę wziąć. Ta za ostra się tutaj nie nada. O, nasza dwójeczka. Identyczna sprężyna. Jedziemy dalej. Sprężyna numer 3. No to ciężko je tutaj złapać. 4, taka sama. Tutaj one są identyczne, także tutaj to nie ma sensu o nich więcej mówić. To jest nasza szósteczka. Nawet długości są takie same. No i piątka stwarza tutaj lekki opór, ale zaraz ją złapiemy. O, to jest nasza piąteczka. Jeżeli chodzi o sam housing, no tak jak wiecie, tak jak Wam powiedziałem, no zawiera oczywiście bezpieczne sprzęgiełko, co widzicie w środku. Jeżeli chodzi o same komory, no widzę, że nie są tutaj w żaden sposób podcinane. Nie, komory są wszystkie identyczne, także tutaj nie ma żadnych więcej udziwnień. Tutaj, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, macie groove
czyli to frezowanie, w którym się mają blokować control piny w przypadku nieautoryzowanego oczywiście klucza, który ewentualnie byłby oczywiście zastosowany zamiast oryginału. Już Wam pokazuję, jak wygląda sytuacja. Tak wyglądają nasze pełne gatsy, jeżeli chodzi o ten model, jeżeli chodzi o model X12R. Naprawdę fajna konstrukcja, jeżeli chodzi no na pewno nowatorstwo, jeżeli chodzi o zastosowanie pinów tego typu, bo rzadko się spotyka tego typu piny stosowane. Zważywszy na to, że niektóre kontrole, zwróćcie uwagę, kontrol piny są ale z pulsami, także tutaj one też mogą wprowadzać w błąd. Oczywiście za chwileczkę zobaczycie całe podsumowanie, tak jak powiedziałem, na szczegółowej fotografii. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zapraszam do komentowania, oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli uważacie, że film się Wam podobał, subskrybujcie, polecajcie dalej. Trzymajcie się, hej.